Oj, dzisiaj warunki pogodowe trochę szorskie, zimno, wieje, pada, ale w zasadzie jest spójność, bo dziś mamy też do czynienia z dość szorskim samochodem. Jak go tak na szybko można opisać? Szorstki, prawdziwy, zdecydowanie prawdziwy Volkswagen Passat B4 z 94 roku z 1.9 TDI pod maską, 1Z. Jeszcze na czarnej blaszce. Passat GL TDI. Egzemplarz ten może nie jest jakoś tak nadzwyczajnie wycackany, po prostu, no nie wiem, wygląda on jak życie. Ale słuchajcie, 94 rok, a od 96 jest on w rękach jednej rodziny. Tak jest, został on ściągnięty do Polski w 96 roku, jak miał przebieg jakiś znikomy, chyba za 20 000 kilometrów. Widza, który udostępnił mi ten samochód do testu, serdecznie pozdrawiamy. Jest on w Polsce drugim właścicielem, pierwszym właścicielem był jego tata. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz skoczymy na szybką wycieczkę za granicę. Oj, ja już wiem, jak tutaj z sentymentem podejdziecie do tego samochodu. B4, solidna maszyna, kawał solidnej maszyny. Myślę, że znacznie solidniejsza niż Passat B5, prostsza. Jeśli chodzi o tą generację Passata, to B4 jest takim jakby bardzo zmodyfikowanym B3. Niektórzy powiedzą, że jest to, można powiedzieć, taki większy lift, ale w zasadzie no ciężko to tak powiedzieć. No, płyta podłogowa jest ta sama, ale no to tutaj zmiany są olbrzymie były. No to jest nowa generacja, ale bazująca na poprzedniej. Nie no, względem B3, no to tutaj mamy zdecydowanie bardziej odświeżony wygląd. B3 ogólnie wyglądała trochę jak paczka fajek. Tutaj samochód jest bardziej wyoblony, można powiedzieć. W zasadzie to bryła B3 i B4 jest bardzo zbliżona. Ogólnie te generacje są strasznie obszernymi samochodami. B5 no to już jest po prostu ciasnawa przy nim. Jest to model przedliftowy w wersji GL, także wcale nie najbiedniejszej. Najbiedniejsza chyba była CL. C to chyba nie było. W Golfie trójce albo dwójce były C. Tutaj CL. Proszę. Też mamy takie tutaj lampy z tyłu z żółtymi kierunkowskazami. Jest pełen old school. Jest to taki wojownik naszych polskich dróg, w sumie europejskich. No i ma oczywiście jakieś tam swoje pewne takie blizny. Nie jest to B5, a B4, więc w dzisiejszym odcinku nie ciśnijmy z pastuszka. Jeśli chodzi o mordeczkę, w ogóle omawiam Wam, jak wygląda Passat B4. Jakbyście nigdy nie widzieli takiego samochodu. Jest taki wygładzony. B3 była bardziej charakterystyczna, mi się wydaje, z przodu. Jak tutaj nie miała tego centralnego grilla, wszystko było na płasko. No tutaj jest po prostu tak, wszystko jest jakby zmiękczone, dopasowane pod wygląd gamy. Auto ma 293 000 km przebiegu, prawdziwe, i nawet jak będziecie sobie pisać, że to nieprawda, jak to tak ktoś jeździł, ktoś oglądał ten samochód, możecie sobie oczywiście pisać co chcecie, ale tutaj nawet nie byłoby sensu przecież kręcić tego samochodu. To są zaślepki kierunkowskazów. W amerykańskich wersjach tutaj po bokach były obrysówki. Kierunkowskazy są na dole. No, jak z właścicielem rozmawiałem, czy przypadkiem od Passata B4 ten element nie pasuje do Corrado. Światło przeciwmgłowe, zaślepeczka, kierunkowskaz. W Golfie trójce jest podobnie. Kiedyś miałem Golfa trójeczkę i pamiętam, te zaślepki strasznie kradli, ale w Golfie trójce chyba mniejszy jest te całe panele w zderzaku. Ogólnie te Passaty B4 też strasznie były kradzione w latach 90. Pamiętam, mój kuzyn miał chyba 3 takie Passaty. Jeśli to ogląda, serdecznie pozdrawiam. Normalne, białe Passaciory w kombi, 1.9 TDI pod maską, na pompach były. Jako że jest to wersja GL, no to mamy tutaj lakierowane elementy nadwozia. Wszystkie po prostu te listwy na zderzakach czy na drzwiach. To jest ciekawe, jakie sportowe, można powiedzieć, lusterka tutaj były w tych Passatach. Nie jest to przeróbka, jest to oryginał. Tak, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny tego egzemplarza, no to mamy tutaj zmienione felgi. Są to ATS-y i są tutaj też dołożone te owiewki. Chciałem dzisiaj sprawdzić wyciszenie tego samochodu, ale nie byłoby to sprawiedliwe, ponieważ przez te owiewki no jest większy szum w aucie, zdecydowanie większy. No są tutaj pewne takie dziabnięcia lekkie, ale spokojnie, auto trzyma się kupy, a nawet gdyby się nie trzymało,
no to silnik, który tutaj znajduje się pod maską i tak by to wszystko uciągnął. To co, zajrzymy sobie do bagażnika. Bagażnik, momencik, tą ręką, będzie wygodniej. O, wnętrze tego samochodu jest granatowe, z zewnątrz jest granatowy wóz, ale środek też jest granatowy. Zwiniemy sobie tą roletkę. Tutaj jest też taki jakby schoweczek na jakieś szpargały. Wiecie, już nie chciałem patrzeć, ile litrów ten bagażnik ma. Roletka tutaj jest też tak wyżej poprowadzona. Proszę bardzo, tutaj widać ten uskok? Mam nadzieję, że widać. Gdybyśmy tą roletę wyjęli, a jeszcze byśmy złożyli w ogóle tylną kanapę, jest to prawie mikrobus taki się robi z tego. Proszę, dywanik, jaki tutaj takie gumy. To już też nie wiem, będziemy to otwierać? W sumie możemy. Zobaczcie, jak tutaj jest to wszystko zrobione. Kolejny schowek. Koło zapasowe chyba. Tak jest, dojazdóweczka. Kurczę, w dzisiejszych autach to rzadkość koło zapasowe, a tutaj jeszcze jest to wszystko tak zabezpieczone. Zatrzaski, takie zasuwki. Wiecie, co jest najpiękniejsze w tym egzemplarzu? Może nie jest on jakiś taki, nie wiadomo jak wypicowany, no trochę już po blachach widać jakieś pewne ocierki i tak dalej, ale jest on po prostu taki szczery i to naprawdę, mówię tutaj bez szydery, jest ten Passat mega szczery. Taka prawdziwość, wyobrażacie to sobie, od 96 roku na polskich drogach. Wprawdzie tutaj uczestniczył on w jakichś tripach za granicę. No, tak jak piszecie tam pod testami aut elektrycznych do Chorwacji jeździł ten samochód i to oczywiście na jednym baku. Bak tutaj ma 70 litrów pojemności, ale słyszałem, że były takie pastuchy z bakiem 90 litrów. No i nawet po internecie krążą zdjęcia, jak je podnoszono, żeby zatankować jak najwięcej litrów. Kurczę, potem te paliwo transportowano za granicę. No nie, ja wtedy malutki byłem, więc aż tak tego nie pamiętam. Ale generalnie takie Passaty były mega pożądanymi samochodami w latach 90., czy też nawet na przełomie lat 90. i 2000. Felgi, no customowe, 15-calowe, 195/50 oponki. I teraz chyba wisienka na torcie tego samochodu. Wejdziemy sobie do tyłu, czyli z tyłu. Mechanicznie, szorstko, strasznie. Ale jakbym sobie szorował papierem ściernym po uszach. Przestrzeń pasażerska z tyłu, boczek drzwiowy, miękko wykonany. To jest właściwie taki twardy element, ale miękkim, takim welurkiem po prostu jest on opatulony. Proszę, taki wzorek, tutaj plastikowo, nie trzeszczy. Tutaj jest twardy plastik, tutaj jest dywanik. Ile tutaj z tyłu jest miejsca. Zobaczcie, jak to jest kanapa też. Ona wygląda, jakby taka była, kurczę, jakby dla 2 osób, ale oczywiście jest to 5-osobowy samochód. Jest to wprost pufa. Nie ma tutaj sprężyn, gąbeczka. Wejdziemy sobie. Auto z lat 90., właściwie nawet trochę, można powiedzieć z lat 80., bo to jest B3 porobiona. W B3 jest też tyle miejsca z tyłu. Zobaczcie. 198 cm wzrostu. Ten fotel jest naprawdę tak komfortowo wyregulowany pode mnie. Ja tutaj normalnie się mieszczę. Jest to olbrzymi samochód. Nawet na głowę, jak tak się wyprostuje, no to też się mieszczę. Jest to szokujące, ile tu jest miejsca z tyłu, ile tu jest w ogóle miejsca w tym samochodzie. No Passat B5 pod tym względem to jest po prostu no słabeusz mega. Jeśli chodzi o feature'y z tyłu, no to proszę, jeszcze podłokietnik tutaj jest mega miękki. Uchwytów na kubki z tyłu nie ma, za to jest, kieptacka. Z tyłu wszystko jest wykończone miękkim materiałem. Generalnie to jest po prostu taki materiał. Nawet jak tutaj wepchniemy kolana, no to będzie wygodnie. Typowy WAG z lat 90. Typowy, wręcz kurczę, elementarzowy. Proszę bardzo, tak jak Polones, ten samochód też został oznaczony w latach 90. Ma tutaj wszędzie, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale chyba wypiaskowane numer swój taki. Naklejki odstraszające, auto alarm, stop, autoradio i berlog, tylko jest trochę zimno, już mi morda cierpnie. I co, boczek drzwiowy, no tak jak z tyłu, jest cały plastikowy, tutaj jest to wszystko, a nie, tutaj podłokietniczek jest mięciutki, a tutaj welurek ten, tutaj też możemy szarpać, nic się nie odzywa.
Tutaj również i fotele z przodu. Regularnie jest tutaj taka kołyska jak w BMW nawet. Ogólnie te fotele są wygodne, ale w wagach z tych lat, no to niestety, ale trochę one tutaj całe się jakby ruszają. Ja pamiętam Golfa trójkę miałem, nie był on jeszcze wtedy jakiś taki super stary, a już też zaczynały się te fotele ruszać. No i tak to wygląda. Oj, jak tutaj mieliście kiedyś takiego Passata, to z pewnością z sentymentem podejdziecie do tej prezentacji. Proszę bardzo, miejsce jest tutaj sporo. Tak jak mówiłem, naprawdę wygodnie sobie tutaj usiadłem. Kierownica jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, w pionowej. Ogólnie pozycja za kierownicą jest spoko, jak na auto z lat 90. Troszeczkę tą kierownicę przy wzroście 2 metrów chętnie bym do siebie pociągnął. No i tutaj troszeczkę tak jakby lekko podkulony siedzę, ale lekko. Wiadomo, w nowszych Passatach już nawet w B5 wygodniej nam się będzie siedzieć, ale tutaj w zasadzie też mógłbym sobie tak jeździć, podróżować. A, odpalimy sobie. A co? Oczywiście keylessa tutaj nie ma, pełna kontrola. Proszę bardzo. Ale to jest dźwięk. Jak będę wam opowiadał o silniku, to chyba nawet nie gaszę. Ta kontrolka, to jest wszystko ok, tak ma być, po prostu czujniczek jest walnięty i będzie tak mrugać, także nie zwracajcie na to uwagi. Kierownica no, została tutaj poza fabryką jakby odziana skórą, nie obszyta. No, wieniec teraz jest takiej gruby jest. Standardowo jest powiedzmy średniej grubości, nawet jest trochę cienki. Kierowniczka też taka, no jak to w wagach, ja pamiętam tą kierę z Golfa trójeczki. No, poducha powietrzna, tutaj również. Klakson mam po bokach. Manetki. Wszystko to proste, ale słuchajcie tych dźwięków, musicie posłuchać. Właśnie ja tutaj chcę jak najlepiej oddać po prostu charakter tego samochodu, ten klimat, żebyście poczuli ten cały smak. No tutaj deska rozdzielcza jest miękka, tutaj też jest miękko. Dopiero twardy zaczyna się robić tunel środkowy. Tutaj z dołu taki schoweczek. Ale to jest, nie, to jest twarde. Wiele osób pisze, że nowe samochody, to taki plastik na kółkach. Ogólnie ten cały tutaj panel, to wszystko jest wykonane z takiego twardego, ordynarnego plastiku, więc nie wiem troszeczkę o co wam chodzi. Ale jest to ogólnie, no to czasami coś się tutaj odezwie, no samochód ma swoje lata, 30 lat na karku, ale trzyma się to kupy ogólnie. No tunel, no to elegancko. Jest to wersja GL, ale mimo wszystko, jak na Passata B4, jest to raczej konfig pełnej kontroli. Wprawdzie jest tutaj obrotomierz, też w sumie to lepiej nawet jak jest obrotomierz. Nie wiem, czy tutaj w ogóle można było nie mieć obrotomierza, ale możemy sprawdzić sobie obroty, sprawdzimy, ale klimatyzacji nie ma, podgrzewanych foteli nie ma. Wszędzie są korbki, żadna głupia maszyna w postaci klimatyzacji czy tam osuszacza powietrza nie będzie decydować, co będziemy mieli w płucach. I tutaj wszystko jest normalne. Wszystko to jest podobne jak w Golfie trójce, ale deska jest inna niż w Golfiźnie. Mieszek oryginalny. No tutaj jest guma, już troszeczkę wytarta, chociaż taka imitacja skórki była. Tutaj skórka, lekkie widać tutaj, no takie ślady eksploatacji życia. Olbrzymi schowek, taka puła, kieptaca. O! Tunel środkowy jest twardy oczywiście. Tutaj z boku też takie jakby na kasety miejsce. Ręczny, analogowy. Proszę, jakie zabezpieczenie. Titan Lock, proszę Państwa, ale nie będziemy tego używać. Ale naprawdę to aż się z uśmiechem prezentuje ten samochód. Otwieramy. Cyk. Szkoda, że już nie palę, bo teraz, gdy mam wam omówić silnik i mam się z nim przekrzykiwać, ale to jest fajny dźwięk, to byłoby to idealne, gdybym sobie tutaj obok kiepował i nasłuchiwał tej pracy. Proszę. 1.9 TDI 1Z. Ten samochód jest dość lekki, waży mniej więcej 1250 kg. Oczywiście pompa, nie żadne pompowtryski.
Proszę, turbinka tam z tyłu. Ogólnie, jako iż jest to silnik uturbiony, no to mamy tutaj trochę lepszy dół, ale gdy tak depniemy do dechy, to jeszcze tutaj nie ma takiego ciosu jak w kolejnych 1.9 TDI. Ja w ogóle 1.9 TDI na pompowtryskach nienawidzę słuchać, wiadomo dlaczego, a tutaj no to naprawdę aż miło. Tutaj ten cały power, ta cała moc jest rozwijana dość liniowo, gdy tak deptamy. Troszeczkę jakby tutaj był, no nie wiem, może nie silnik wolnossący, ale taki, cholera wie, ciężko to opisać. No czuć, że jest dół, ale ta turbina jakby nie wjeżdża tak bezczelnie. Tak jest jakby naturalniej. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent. Wiele słyszymy historii w internecie, na forach i tak dalej, jakie tu 1.9 TDI właśnie buta miały. Kurczę, w tamtym czasie nawet aż tak super dynamiczny ten samochód nie był, bo miał wpisane 14,4 sekundy do setki. Nie no, problem z trakcją, panie. Deklaracja tutaj 14,4, sedan 0,3 sekundy szybszy, prędkość maksymalna 173 km na godzinę dla kombiaka. I okej, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co chciałem na temat tego samochodu. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. To jesteśmy na miejscu, ale cofka do lat 90. Ta granatowa deska rozdzielcza. O, palimy i przy tym oczywiście soundcheck. No, powiem tak, dźwięk tego silnika jest charakterystyczny. No ja przynajmniej od razu jestem w stanie poznać, czy jest to właśnie 1.9 TDI wagowskie stare na pompie, pompowtryskiwacze inaczej już chodzą takie, a tutaj takie tak, chyba tutaj jest weselej jednak. Ej, zdrowy ten samochód, 14,2 sekundy do setki było i to kurczę był problem z trakcją. Ten samochód ma 14 sekund do setki, a jest tutaj olbrzymi problem z trakcją ogólnie. No może gdyby jakieś tutaj oponiska dać zarąbiste, no to byłoby lepiej, no ale wiecie, no. No ale nie jest to jakiś tam, no wiecie, zawadiaka autostradowy. No i ten silniczek wyraźnie tutaj słychać, to trzeba przyznać. Nie no, słychać tutaj jak pracuje ten silnik. Jest basik, jest rezonowanie, przenosi się to wszystko w zasadzie na kabinę tak dość wyraźnie. No trochę te szumy też tutaj słychać z tych dokładeczek. Znaczy dokładeczek, owiewek. Ja ściągam kamerę, no zaraz tej kontrolę. No owietrzę to zaraz. No ciekawe, czy będziemy kontrolowani, czy nie. W latach 90. z pewnością byśmy byli, ale tutaj widzę, jest no wszystko ok. Znaczy tutaj jest wszystko ok w przypadku tego samochodu i w roku 2024. No
No i dobra, ciśniemy. Tutaj 100, 150. I niemiecka strona. I za chwilkę odcinek bez ograniczeń prędkości. Dokładnie tutaj. Ciekawe jest rozwijanie tej mocy. Trochę jak w wolnossaku jakimś. A tutaj no nie. Dobra, ja odpuściłem. Ta Audiczka mnie tak wyprzedza, jedzie z całą prędkością, żebym ją tym pasem wtedy dziabał. Także pomiar do drugiego mostu nie zaliczony. Jeśli chodzi o wiatr, no to teraz jedziemy pod wiatr. Dzisiaj ogólnie jest trochę wiaterek. No zobaczcie. Ostatnio dowiedziałem się, że podobno w zachodniopomorskim jest 98% źródeł odnawialnych. Ale wiecie, taka wstępka, jakbym o elektryku zaczął, znaczy elektryka miał testować, ale nie. Do czego chciałem nawiązać? Jeśli chodzi o wersję wyposażenie takiego Passata, przeglądałem ADAC i jak się okazuje, nowa Tesla Model 3 ma oznaczenie Highland. I kurczę, taka ironia losu, że powstawał Passat B4 1.9 TDI też w wersji Highland. To jest w ogóle hit na maksa. Ale no dobra, co? Ja tu ogólnie teraz cisnę do dechy. Jest pod górkę. No i tu już trzeba się trochę napocić, by więcej ten wóz wycisnął. Ale jest pod ostre wiatrzysko. Myślę, że dzisiaj tutaj licznikowe paczka 8 będzie. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No i trzeba tutaj korzystać też z cieni aerodynamicznych. No to ja tak tutaj równo sobie lecę. O, BMX trójeczka. No nie, pod wiatr, kurczę, ciężko jest. Ciężko jest. To jest też ciekawe, że jak zawsze tasować to można karty. Jeśli zawsze pojawi się jakaś zapowiedź albo film ze starszym wagiem, to są w ogóle najbardziej niestworzone historie w komentarzach, jeśli chodzi o prędkości maksymalne. Jeśli Passat B5, to wiadomo 240-250 km na godzinę, jak 1.9 TDI pod maską. No jest podwiaterek, ale tutaj cień. No widzicie, 164 km na godzinę. Na równym ten samochód by poszedł, te 173, jestem tego pewny, ponieważ do setki bardzo ładny czas osiągnął. Zresztą, jeśli chodzi o usterki tego egzemplarza, tutaj też z właścicielem rozmawiałem. Mają go prawie od nowości, rodzinka. 5 lat temu dopiero był tutaj odgruzowywany cały układ wszystkiego od sadzy i po prostu nagaru, ponieważ ten samochód przez bardzo długi czas jeździł krótkie dystanse miejskie do pracy, ledwo się nagrzewał. Właściwie się chyba nawet nie zdążył nagrzewać. I 4 razy na przykład tutaj też był wymieniany przepływomierz. 5. nawet jest w bagażniku, awaryjny. Co tutaj jeszcze? Coś chyba było z pompą, chyba regulacja czy oczyszczenie, coś takiego. Ale jeśli chodzi o głowicę, o turbinę, o jakieś takie rzeczy, to wszystko oryginalne. No dobra, zmierzymy sobie może prędkości obrotowe. To takie 140 km na godzinę według licznika, bo tak zawsze mierzę. To jest 3003 obroty. 120. Prędkość maksymalna myślę, że tutaj będzie osiągnięta, jak będziemy wracać już na Szczecin. 120. No to jest tutaj 2502. Nie, 2506. I 100.
2000 gdzieś, ja wiem, 100? Nie, 90? 86. Wiecie, ja tak mniej więcej zawsze podaję te prędkości obrotowe. Wy tak podajecie, pytacie, o ty tak dokładnie podajesz, jak ty to robisz? Ja tak mniej więcej podaję, przecież po przecinku nie da się, no co wy. Jeśli chodzi o podświetlenie zegarów, to jest ono zielone, teraz może tego nie widać. Dobra, soundcheck sobie zrobimy z dwójeczki. Ole, zadizlujemy. Dzida. No, ale to sprzęgło też tutaj tak ostro łapie. Nie mamy tutaj dwumasy. Nie mamy tutaj chyba dwumasy. Nie, wszystko to jest jakby takie kamieniami po piasku jakby. Ale ma ten wóz swój charakter. No i dzida. No proszę bardzo. Dobra. No ale tutaj musimy poczekać. Puścimy szybszych. No, zróbcie mi cień aerodynamiczny ładny. Zróbcie. Zaraz was dziabnę. Dobra, i decha. Z czwóreczki. Tutaj jest troszkę pod górkę. Ale za to z wiatrem w plec. No od razu ciszej jest w kabinie trochę. No dajesz pastuszek! Dajesz pastuszek! Nie udawaj. Dobra, damy piąteczkę. Nie będziemy tak żyłować. Diesel ciągnie od dołu! Diesel ciągnie od dołu! No i seacik! Nie! No panie, ale nie, no powinno być dzisiaj te 173, tak mam nadzieję. Szczyt górki. Dajesz pastuch. Zaraz było pod górę po prostu i dlatego teraz równo w miarę i teraz dopiero z górki jest. O! Takie podszarpywanko. Ale to mi właściciel mówił, że takie coś może tu wystąpić. Jest to normalne w przypadku tego egzemplarza. No 172 jest równo i tak trzyma. A teraz będzie z górki. O, ale tutaj jakby kaganiec tam spod maski wychodził. A nie ma kagańczyka. Takie o. Dobra, zwolnię. 174. No jest tutaj takie przerywanko. Ciekawe od czego. Tak i pamiętam, tak samo brzydki był kaganiec w E55 AMG W210, jak kiedyś miałem i testowałem. Miał kagańczyk jak kupiłem. Tak samo brzydko odcinał. Ale potem jakoś potem się to jakoś uspokoiło. Ale nie ma co się dziwić, bo ściągnąłem po prostu kaganiec. 290 nim latałem. Ja tu przyhamuję i zbadamy sobie 100-150. Ale kurczę, troszkę to trwa. No ta odcineczka zaczyna tu się pojawiać nam. To takie szarpanko. O, znowu. Dobra, damy piątkę. 21 sekund prawie i minus 1% z górki. No szczerze to nie wiem, czy już tutaj coś dziabniemy. 540 BMW, piękne. O, i może nawet cień nam zrobi. Tak fajną prędkością taką jedzie. O nie, i zwolni? Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Troszkę nam chyba pomaga. Czekajcie, może jeszcze coś będzie. Nie będzie. Ja już to czuję. Patrzcie, patrzcie. No. 178.
według GPS-u już było, ale więcej no to już będzie chyba... Nie damy rady już, ale super, dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich właścicieli BMW. To było coś pięknego. No 540 i G30 poliftowa se pomogła Passaciarowi. Super. No i dobra, w dzisiejszym odcinku myślę, że to by było na tyle. Super BMS-ka B58. Z jednej strony bardzo kusi, żeby tym autem jechać dynamicznie. O dziwo, to jest mega dziwne i dla mnie niezrozumiałe. Ale kurczę, jak tak jedziemy szybko i pędzimy, no to jest tutaj troszkę głośno, tak po tej próbie stwierdzam. Mimo wszystko to była piękna próba autostradowa. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały odcinek wam się niesamowicie podobały. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.